Cześć wszystkim, Krzysztof Janusz, firma Proxima z tej strony. Moi drodzy, zapraszam do zapoznania się z centralą bramy dwuskrzydłowej Proxima SB2 Display. W tej części pokażę Wam, jak prosta jest procedura programowania naszej centrali, która sparowana jest z siłownikami SBR 400, siłownikami marki Proxima. Przypomnę, są to 230V siłowniki bez wyłączników krańcowych. Przechodzimy zatem do naszej centrali i tutaj ważna uwaga. Centralę wprowadziliśmy w czarnej obudowie, która zdecydowanie ładniej komponuje się z ogrodzeniem. Tu mamy jeszcze wersję testową. I jak widzicie, menu centrali SB2 Display jest bardzo czytelne dzięki zastosowaniu podświetlanego wyświetlacza z polskimi znakami. I poruszanie po menu odbywa się za pomocą tutaj joysticka, ruchami w górę, w dół, w lewo, w prawo oraz poprzez naciśnięcie joysticka. Jak widzicie, centrala już jest podłączona do zasilania. Pojawia się nam pierwszy punkt oznaczony rzymską 1, instalacja. Przechodzimy w takim razie do programowania. Joystickiem w prawo przechodzimy na ruch Start. Zatwierdzamy i pojawia nam się pierwsze pytanie. Pytanie dotyczy liczby skrzydeł, gdyż centrala może sterować bramą jednoskrzydłową lub bramą dwuskrzydłową. W naszym przypadku oczywiście posiadamy bramę dwuskrzydłową, więc wybieramy 2. Joystickiem w prawo na strzałkę i zatwierdzamy. Przechodzimy do kolejnego punktu. Ustaw bramę w środku. Jak widzicie, punkt zawiera 4 zagadkowe litery R. R oznacza ruch i centrala w tym momencie nie wie, które skrzydło jest skrzydłem wewnętrznym, czyli skrzydłem, które jako pierwsze powinno się otwierać, co analogiczne nie wie centrala, które skrzydło jest skrzydłem zewnętrznym, czyli tym, które jako drugie powinno się otworzyć, a jako pierwsze powinno się zamknąć. Centrala również nie wie, w którym kierunku będą poruszały się nasze skrzydła. Stąd mamy aż 4 litery R oznaczające ruch. Oczywiście możecie wysprzęglić siłowniki i ustawić skrzydła w środku, ale któż by to czynił, mając taką możliwość w centrali. A więc przechodzimy na pierwszą literę R, sprawdzimy, w którą stronę wykona które skrzydło ruch. O, widziałem, że skrzydło próbowało się domknąć, więc przechodzimy na drugą literę R i ruszyło nam skrzydło wewnętrzne. Ustawiamy je w środku. Przechodzimy joystickiem na 3. literę R, sprawdzamy. Oj, brama się domykała. Przechodzimy na 4. literę. O, zatrzymajmy. Czyli ustawiliśmy skrzydła ustawiliśmy skrzydła w środku i teraz przechodzimy joystickiem na strzałkę i przechodzimy do kolejnego pytania. I teraz tutaj uważajcie, bo od razu skrzydło wykona ruch. Jak widzieliście, skrzydło wykonało ruch. Pada pytanie, skrzydło wewnętrzne rusza się. Tak, w naszym przypadku było to skrzydło wewnętrzne, czyli wybieramy wyraz tak. Naciskając joystick zatwierdzamy wybór. Skrzydło ponownie się ruszyło i pada pytanie, czy skrzydło wewnętrzne się otwiera. No jak widzieliście, nasze skrzydło się zamykało, więc wybieramy odpowiedź nie. I teraz, moi drodzy, padnie trzecie pytanie, czy skrzydło zewnętrzne się otwiera. W naszym przypadku skrzydło wewnętrzne się zamykało, więc za pomocą joysticka i ruchu w góra-dół wybierzemy odpowiedź nie. I teraz tak. Pada kolejne hasło, naciśnij pilota. Uwaga, w tym momencie nie programujemy pilota, który finalnie będzie sterował bramą. Programujemy za to... Wiesz co, ktoś naciskał pilota. Moi drodzy, mamy takie warunki, że produkujemy piloty, więc mogło się tak zdarzyć. W każdym razie naciskamy naszego pilota i po co go naciskamy? W tym momencie jakby zaprogramowaliśmy nadajnik, który będzie służył do sterowania skrzydłami bramy w następnych punktach instalacji. Dodatkowo pilot będzie mógł w kolejnych etapach przerwać analizę ruchu
skrzydeł, czyli nie jest to pilot, który finalnie będzie sterował bramą. Czyli naciskamy przycisk, centrala potwierdziła zaprogramowanie, no i przechodzimy poprzez naciśnięcie joysticka, przechodzimy do kolejnego punktu. Siła ruchu skrzydeł. Skrzydło wewnętrzne, skrzydło zewnętrzne. I tutaj, moi drodzy, za pomocą pilota patrzymy, jak się skrzydła poruszają. Pamiętajcie, że nasze siłowniki są bardzo mocne, więc zalecamy na początku analizę od najniższych tych mocy. Czyli my mamy akurat wybraną wartość 2 i myślę, że przy tej dwójce pozostaniemy. Tylko tak Wam jeszcze pokażę, że pilotem jakby w trybie krok po kroku jestem w stanie sterować tymi skrzydłami i badać siły wybrane. Zostajemy przy dwójkach, przechodzimy do kolejnego punktu, czyli steruj bramą. W tym miejscu jeszcze możemy też sprawdzić, czy na pewno dobrze wszystko wybraliśmy, czyli czy skrzydło wewnętrzne się otwiera, joystickiem w prawo, czy skrzydło wewnętrzne się zamyka, czy skrzydło zewnętrzne się otwiera, czy skrzydło zewnętrzne się zamyka. W tym miejscu również możemy sprawdzić, czy dobrze mamy podłączoną lampę sygnalizacyjną, a mamy podłączoną lampę sygnalizacyjną słupkową. Jak widzimy, lampa jest dobrze podłączona. Dobra, przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 1.9, brama zamknięta. Pytanie brama zamknięta, jak widzicie, nasza brama nie jest zamknięta i w tym miejscu możemy oczywiście też wysprzęglić siłowniki i ją zamknąć, albo możemy się cofnąć w menu do punktu 1.8 i za pomocą centrali zamknąć bramę. Zaczniemy od zamknięcia skrzydła zewnętrznego, czyli punkt ZZ. Zamykamy skrzydło zewnętrzne. Przechodzimy na WZ, czyli wewnętrzne zamknij. Przechodzimy ponownie do punktu 1.9. Brama zamknięta. Jak widać, brama jest zamknięta. Joystickiem w prawo na start i zaczynamy co? Zaczynamy analizę. Analiza jest 5-etapowa i w pierwszym etapie brama się zamyka przez 5 sekund. Drugi etap to pełne otwarcie skrzydła wewnętrznego. Kolejnym etapem trzecim będzie otwarcie skrzydła zewnętrznego. No ale to poczekajmy, zobaczymy, jak brama się otwiera. Trzeci etap, tak jak wspomniałem, otwarcie skrzydła zewnętrznego. Przypominam, w tym momencie zawsze możecie całą analizę przerwać za pomocą pilota, którego wcześniej wprogramowaliście. Czwarty etap, który za chwilę nastąpi, to będzie zamknięcie skrzydła zewnętrznego. A, pamiętajcie, moi drodzy, w trakcie tej analizy fotokomórki nie działają. Także naprawdę pamiętajcie, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. I ostatni etap, piąty, czyli zamknięcie skrzydła wewnętrznego. Analiza przebiegła prawidłowo, o czym świadczy słowo OK. W nawiasie ukazały się liczby oznaczające różnicę między największym i najmniejszym oporem podczas analizy. Jeżeli byłaby dobrana zła siła siłowników, to na wyświetlaczu ukazałby się napis zwiększ siłę i analizę trzeba by przeprowadzić od początku. Naciskamy joystick i kończymy naszą analizę. Moi drodzy, aura nie do końca nam sprzyja, dlatego też kamery zostały zabezpieczone bardzo profesjonalnie. Postaram się omówić jak najszybciej kolejne punkty menu. Przechodzimy zatem do pierwszego punktu, stan wejść. W tym miejscu możecie sprawdzić, które wejścia są aktywne. Przypomnę, centrala posiada 3 wejścia. Wejście A, B, C oraz 4 wejścia bezpieczeństwa. Wejście FO, czyli fotokomórka chroniąca otwieranie,
FZ, czyli fotokomórka chroniąca zamykanie, wejście FOZ, czyli fotokomórka chroniąca otwieranie i zamykanie oraz wejście S, czyli wejście stop, które jest wejściem typu NC. Jak widzicie, przeciąłem fotokomórkę i fotokomórkę chroniącą zamykanie. Jak widzicie, litery zmieniły swoją wielkość. Jeżeli dane wejście jest aktywne, litery są wielkie. Przechodzimy do punktu drugiego, czyli steruj bramą. Ten punkt pojawia się ponownie. Był wcześniej w procesie instalacji, ale przypomnę, że w nim możecie sterować skrzydłami oraz możecie sprawdzić, czy lampa została prawidłowo podłączona. Przechodzimy do trzeciego punktu, którego nie możecie pominąć, czyli rejestracja przycisku pilota. I tutaj mamy aż 10 opcji do rejestracji przycisku pilota, ale zanim je pokażę, to przypomnę, że nasza centrala posiada pamięć 548 pilotów, współpracuje zmiennokodowo z pilotami z drogą radiową Proxima na częstotliwości 433,92 MHz, współpracuje również z pilotami opartymi o układ HCS firmy Microchip. Tabela powinna się gdzieś tutaj pojawić za chwilę, jakie są to drogi radiowe. To co, przechodzimy do tych 10 opcji rejestracji przycisku pilota. Czyli tak, przycisk pilota może być zarejestrowany jako przycisk krok po kroku, czyli zarejestruję pilota, pilot 001 i cóż, jednym przyciskiem będziemy mogli otworzyć, zatrzymać i zamknąć skrzydła bramy. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli otwórz plus stop. Jednym przyciskiem otwieramy i zatrzymujemy skrzydła bramy. Kolejny punkt, zamknij plus stop, czyli jednym przyciskiem zamykamy i zatrzymujemy skrzydła. Przechodzimy do kolejnego punktu menu, otwórz, czyli jeden przycisk będzie mógł otwierać bramę, zamknij, czyli przycisk będzie zamykał bramę, przycisk stop. Kolejny punkt to przycisk furtki, a zaprogramujmy przycisk furtki jako czwarty przycisk. Jak widzicie, pilot jest cały czas na tej samej pozycji. Przejdźmy do kolejnych punktów, czyli mamy furtkę. Aktywuj wyjście P. Przypomnę, centrala posiada 3 wyjścia. Wyjście P, wyjście R oraz L i te wyjścia mogą być sterowane za pomocą przycisku pilota. Czyli aktywuj wyjście P, aktywuj wyjście R i aktywuj wyjście L. I wróciliśmy do krok po kroku. Przechodzimy zatem do czwartego punktu menu centrali. Usuń pilota. I w tym miejscu, jak sama nazwa wskazuje, możemy usunąć pilota. Jeżeli dysponujemy pilotem, którego chcemy usunąć, to wchodzimy na znak zapytania, przytrzymujemy przycisk pilota. Jak widzicie, pojawiła nam się pozycja pilota i możemy go usunąć. Ja nie chcę go usunąć. A może usuńmy. Usunęliśmy pilota 001. Oczywiście, jeżeli znamy pozycję pilota w odbiorniku, możemy ją ręcznie wpisać. Myślę, że tutaj nie ma co omawiać. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu 5 i w punkcie 5 możemy skasować wszystkie zarejestrowane w centrali nadajniki. Przechodzimy do punktu 6, klonowanie pilota. Fabrycznie ta funkcja jest wyłączona. Klonowanie dotyczy tylko pilotów systemowych, czyli tylko pilotów z drogą radiową Proxima. Myślę, że nie będziecie włączać tejże funkcji, będziecie woleli sami zaprogramować piloty. Przechodzimy do pozycji 7, piloty systemowe i HCS i w tej pozycji ustawiamy, czy centrala ma współpracować tylko z pilotami Proxima, czyli tylko systemowymi, czy ma również współpracować z pilotami opartymi o układ HCS firmy Microchip. Kolejny bardzo ważny punkt 8, opór odwróć. W tym miejscu ustawiamy wartość oporu wywołującego zatrzymanie ruchu skrzydła wewnętrznego i skrzydła zewnętrznego po napotkaniu przeszkody. Mamy tutaj skalę od 1 do 99, a ustawienie wartości 99 oznacza, że sterownik nie zatrzymuje ruchu skrzydeł bramy po wystąpieniu przeciążenia. Przechodzimy zatem do 9 punktu, furtka, o której gdzieś wcześniej mówiliśmy i w tym miejscu ustawiamy, w jakim procencie mają się otworzyć skrzydła. Skala od 10 do 90% i tu mamy regulację co 10%. Przechodzimy do punktu 10, opóźnienie ruchu. W tym miejscu ustawicie zwłokę ruchu skrzydła zewnętrznego przy otwieraniu, oznaczoną literą O, oraz ustawicie zwłokę skrzydła wewnętrznego przy zamykaniu, oznaczona jest ona literą Z, czyli
Opóźnienie drugiego skrzydła mamy ustawione akurat 4 sekundy zarówno w jedną stronę, jak i w drugą stronę. Przechodzimy do punktu 11. Soft start, soft stop. Jak nazwa wskazuje, miękki start, miękki stop. Cóż tu więcej można o nim powiedzieć? Skrzydła na początku oraz na końcu ruchu będą poruszać się wolniej. Procentowo ustawiamy miękki start oraz miękki stop. Przechodzimy do 12 punktu. Auto zamykanie brak. Za pomocą przycisków góra, dół możemy ustawić czas auto zamykania. Ustawmy brak. Przechodzimy do 13 punktu, czyli auto foto zamykanie. Po zakończeniu naruszenia fotokomórki chroniącej zamykanie bramy, brama może po określonym czasie zacząć się zamykać. Mamy oczywiście ustawione brak, ale tutaj możemy czas od 9999 sekund. Także duży wachlarz, że tak powiem, do ustawień. Przechodzimy do 14 punktu, wejście fotozam. Moi drodzy, w tej pozycji ustawiamy, jak ma działać wejście związane z fotokomórką chroniącą zamykanie bramy. Po pierwsze, ustawiamy, czy to wejście ma być wejściem typu NC, czy ma być wejściem typu NO. Po drugie, ustawiamy reakcję bramy po naruszeniu fotokomórki. Fabrycznie jest ustawione, że fotokomórka chroniąca zamykanie odwróć, czyli naruszenie fotokomórki zatrzyma zamykającą się bramę i brama zacznie się otwierać. Ale tutaj do wyboru mamy jeszcze fotozam stop, czyli naruszenie fotokomórki zatrzyma zamykającą się bramę. Fotozam brak, czyli brak podłączonych fotokomórek, brak fotokomórek. Fotozam kontynuuj, czyli naruszenie fotokomórki zatrzymuje zamykającą się bramę, a po przywróceniu ciągłości wiązki fotokomórki brama będzie kontynuowała swój ruch. My zrobimy fabrycznie, czyli fotozam odwróć. Przechodzimy do punktu 15, czyli foto odw NC. No i ten punkt jest bardzo podobny, czyli jest to punkt odpowiadający za wejście fotokomórki chroniącej otwieranie bramy. Tutaj też ustawiamy, czy ma być to NO czy NC. I do wyboru mamy te same scenariusze, czyli odwróć, stop, brak podłączonej fotokomórki lub kontynuuj. Zostawiamy odwróć. Przechodzimy do 16 punktu, czyli wejście foto chroniące otwieranie i zamykanie. Tak samo wybieramy, czy ma być to wejście typu NO lub NC. I tutaj dalsze scenariusze bardzo podobne. Moi drodzy, pozwolicie, że przejdę do punktu 17, czyli test foto. Przed każdym ruchem bramy może być przeprowadzony test fotokomórek. Ruch bramy nastąpi tylko wówczas, gdy test wypadnie pozytywnie, a test polega na włączeniu i wyłączeniu zasilania nadajnika fotokomórek. Manipulację zasilaniem powinien zarejestrować odbiornik fotokomórki. Dobra. Moi drodzy, tematy chyba związane z fotokomórkami omówiliśmy. Przechodzimy zatem do punktu 18, wejście A. W tej pozycji możemy wybrać, czy wejście A ma być wejściem typu NO lub NC. I tutaj mamy możliwość wyboru scenariuszy. I tutaj może być oczywiście scenariusz krok po kroku, czyli wykorzystywany najczęściej do podłączenia dodatkowego odbiornika. Scenariusz otwórz plus stop, czyli zmiana stanu wejścia na aktywny powoduje otwarcie skrzydeł. Ponowna zmiana zatrzyma ruch skrzydeł. Zamknij plus stop analogicznie, czyli zmiana stanu wejścia na aktywny zamyka bramę. Ponowna zmiana zatrzyma bramę. Wejście A może być wejściem otwórz, może być wejściem zamknij, może być wejściem otwórz łamane na zamknij. Tutaj troszeczkę omówię, bo tutaj zmiana stanu wejścia z nieaktywnego na aktywny otwiera bramę, a zmiana stanu z aktywnego na nieaktywny zamyka bramę. I bramą można sterować w tym czasie pilotami i wejściami B i C. Przejdźmy do kolejnego scenariusza, czyli można podłączyć przycisk furtka. I teraz tak, wejściem A będzie można też aktywować wyjścia. Mamy wyjście PRL, o nich będę zaraz omawiał więcej szczegółów. Czyli tak, wejściem A można aktywować wyjście P. Uwaga, tutaj trzeba oczywiście skonfigurować odpowiednio wyjście P. To samo dotyczy aktywacji wyjścia R oraz aktywacji wyjścia L.
Wiem, bardzo dużo informacji tutaj jest, ale no, nie będzie innej okazji, żeby tak dogłębnie omówić menu. Przechodzimy zatem do punktu 19, czyli wejście B. Też może być wejściem NO lub NC. No i co? Te same scenariusze, więc przechodzimy do wejścia C. Też może być wejściem typu NO lub NC. I tutaj też przejdziemy dalej, moi drodzy. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o wejściu B i C, cofnijcie się do omówienia wejścia A. Przechodzimy zatem do punktu 21. Bardzo obszerny punkt związany z wyjściami. Wyjście R brak. I teraz tak, jest to wyjście dedykowane do podłączenia rygla. I tu wybieramy, poczekajcie, cofnę się, wyjście R brak. I teraz tak. Wybierając słowo rygiel, możemy co ustawić? Przede wszystkim, czy rygiel ma być NO, czy NC? Teraz tak, co dalej oznacza R1S? R1S oznacza, że po rozkazie otwórz, wyjście staje się aktywne na ustawiony czas. No teraz mamy akurat czas 1 sekundy, a może mamy tutaj regulację czasu od 1 do 9, co oznacza DZ3S. DZ3S oznacza siłę i czas docisku skrzydeł przy zamknięciu bramy, natomiast DO3S oznacza siłę i czas docisku skrzydeł przed rozpoczęciem otwierania bramy. Czyli widzicie, no, czasem potrzebne jest dociśnięcie skrzydeł, żeby odpowiednio zadziałał rygiel. My akurat mamy tutaj 3 sekundy ustawione dla obu scenariuszy. Jak widzicie, uwzględniliśmy tu wszystkie parametry wpływające na prawidłowe działanie rygla, natomiast wyjście R może również pełnić funkcję informacyjną. I teraz wyjście R, tak jak wspomniałem, może być też NO lub NC. Gdy brama otwarta, wyjście będzie NO, gdy brama otwarta. BR zamknięta, czyli brama jest całkowicie zamknięta, brama jest niezamknięta, brama się zamyka i brama się otwiera. Czyli tutaj będzie pojawiała się informacja w przypadku pojawienia się takiego zdarzenia, na przykład gdy brama się otwiera. I teraz tak, może być informacja, ale może być też tryb czas. Też oczywiście NO i NC. I na przykład wyjście wyjście R może być zwarte na określony czas, gdy brama jest otwarta. Tutaj mamy czas od 1 do 999 sekund. Może być wyjście zwarte na określony czas, gdy brama jest zamknięta. Może być wyjście zwarte, gdy naciśniemy przycisk pilota przez określony czas. Gdy aktywujemy wejście A, gdy aktywujemy wejście B lub gdy aktywujemy wejście C. Nie wiem, czy już mi się język nie poplątał. Tak jak widzicie, po aktywacji wejścia A wyjście R zostanie zwarte na określony czas. Po aktywacji wejścia B wyjście R zostanie zwarte na określony czas. To samo dotyczy wejścia C. No, bardzo potężny punkt. Wiem, że nie wszyscy z niego skorzystacie, ale jak widzicie, centrala ma bardzo dużo możliwości. Przechodzimy do punktu 22, czyli punkt dotyczy wyjścia P. I teraz tak, wyjście P może pracować w 3 trybach. Standardowo brak funkcji, tryb informacji, czyli to, co opowiedziałem w punkcie 21, i kolejny punkt to tryb czas. I to samo, co opowiedziałem w punkcie 21. I tutaj mam do Was może pytanie, bo nie ukrywam, tu jest bardzo dużo zależnych. Jeżeli byście chcieli, żebyśmy omówili głębiej te punkty związane z wyjściami, piszcie śmiało komentarze. Postaramy się dogłębniej, może na jakichś przykładach, postaramy się Wam pokazać, jak wykorzystać wspomniane wyjścia. Przejdźmy zatem do kolejnego punktu, czyli jeszcze wyjście L. Praktycznie bardzo podobne wyjście związane z P oraz L, natomiast w wyjściu L cóż możecie zrobić?
możecie tutaj podłączyć fotokomórki z flashem, ponieważ jest tutaj dodatkowy tryb lampa i wtedy wyjście L naśladuje pracę skonfigurowanej lampy ostrzegawczej, która, przypominam, jest zasilana 230V i ten tryb właśnie, jak wspomniałem, najlepiej wykorzystać do podłączenia fotokomórek z flashem. Przechodzimy do punktu 24, który myślę będzie troszeczkę lżejszy, czyli scenariusze pracy lampy. Lampa miga przed ruchem, czyli tak jak sama nazwa wskazuje, lampa może sygnalizować ruch, który za chwileczkę nastąpi. Tutaj mamy czas ustawiany od 1 do bodajże 5 sekund. Już sprawdzimy do ilu. Tak, od 1 do 5 sekund. Jeżeli brama jest gdzieś przy ruchliwej drodze, warto wykorzystać ten scenariusz. Przechodzimy do punktu 25. Lampa świeci, gdy brama otwarta, czyli jakieś doświetlenie, powiedzmy. Też mamy tutaj długi czas do ustawienia, bo nawet 9999 sekund. Kurczę, ile to będzie godzin? No, co z 2 godziny na pewno. 2 godziny 40 minut, coś takiego pewnie. Przechodzimy, a to będzie zagadka może. Ile to 9999 sekund? Ja obstawiam 2 godziny 40 parę minut. Przechodzimy do punktu 26. Lampa świeci, gdy brama zamknięta. Tu chyba nie ma co omawiać. Przechodzimy do 27 punktu. Bardzo fajny punkt. Cieszę się, że nasi programiści go ujęli. Czyli punkt cykle reset. I teraz tak. Pokazane są w nim cykle pracy bramy. Pierwszy punkt to liczba cykli od ostatniej konserwacji, a punkt z literą W to pokazana liczba wszystkich cykli. Jak widzicie, tutaj nie było zbyt wiele cykli. Przejdźmy do punktu 28. Cykle plus sygnał. Bardzo fajny punkt. I w nim możecie ustawić liczbę cykli pracy bramy, po której może zostać włączona dana reakcja. Na przykład mamy tutaj 9999 cykli, czyli nie będzie reakcji, ale załóżmy po wykonaniu 900 cykli będzie lampa migała podwójnie, czyli właściciel posesji, użytkownik zauważy, że oj, brama inaczej się zachowuje. Ale mamy też scenariusz lampa plus otwórz, czyli wybierając ten scenariusz, lampa będzie migała podwójnie, a po osiągnięciu 120% ustalonej liczby, czyli w naszym przykładzie to byłoby 90, 180, 1080 cykli, brama pozostanie w pozycji otwartej. Także no już instalator będzie musiał przyjechać. Myślę, że bardzo ciekawy dla Was punkt. Przechodzimy do punktu 29, czyli ustawienia fabryczne i w tym miejscu przywracacie ustawienia fabryczne. Przypomnę, ustawienie fabrycznych nie jest związane z kasowaniem wszystkich pilotów. Kasowanie bodajże było w punkcie 5, bodajże w 5. punkcie było kasowanie wszystkich pilotów. I słuchajcie, te wszystkie ustawienia możecie zabezpieczyć kodem PIN, kod 4-cyfrowy. Moi drodzy, jak widzicie, no, centrala ma bardzo dużo możliwości i mam nadzieję, że wykorzystacie wszystkie funkcje. Natomiast no, przede wszystkim centrala nadaje się do użytku przydomowego, ale też może fajnie wspierać system inteligentnego budynku. Moi drodzy, jeżeli pojawiły się jakieś dodatkowe pytania, to zapraszamy do kontaktu z handlowcami oraz na stronę proxima.pl. Przy okazji zasubskrybujcie nasz kanał, bo byłoby nam bardzo miło i byśmy się cieszyli z tego powodu, żebyśmy mieli więcej fanów naszego kanału. Do zobaczenia!